Witam ponownie wszystkich. No i niestety okazało się, że po moim czyszczeniu gaźnika jednak efekt nie jest zadowalający. Motocykl odpala bardzo dobrze, na wolnych obrotach chodzi, jednak po dodaniu szybko gazu on gaśnie, więc stawiam, że jednak to czyszczenie moje nie jest dobrze zrobione i dlatego no jest jak jest, nie? Dlatego teraz właśnie mam zamiar jeszcze raz wyciągnąć gaźniczki i wyczyścić może w inny sposób. Niestety nie posiadam myjki ultradźwiękowej, więc biorę się i będę tu próbował jakiejś domowej chemii do tego użyć. No, już mam wyciągnięty gaźnik. No naprawdę wydaje mi się, że ja jego dobrze wyczyściłem, ale jednak nie, bo widzę, że nie chodzi, więc coś musi być jeszcze na rzeczy, dlatego rozbieram go na części i idzie do mycia. Teraz go sobie rozbierzemy. Tu widzę, ktoś już znaczył 1, 2. Oczywiście wszystkie części odkładamy sobie tak samo jak były pozakładane. No i teraz, korzystając ze świetnej okazji, że żony nie ma w domu, to sobie możemy tutaj spokojnie podziałać, bo gdyby była, to wiadomo, by mnie stąd wygoniła, ale tak, ja postanowiłem użyć takich domowych środków, które uważam, że dobrze rozpuszczają tłuszcze, czyli to będzie proszek do prania, reklama, tak, oczywiście, proszek do prania i mam jeszcze taki do czyszczenia kuchenek płyn, który też dosyć dobrze rozpuszcza różnego rodzaju tłuszcze. Nawet dość mocno zaschnięty. To mam taki garnek do zadań specjalnych, oczywiście stary, z linii rezerwnej. Rozpuścimy sobie proszek w wodzie gorącej. No to jest naprawdę ciepłe. Żeby tu najpierw wrzucić na próbę. Może komorę pływakową na chwilę wrzucimy. I zaraz zobaczymy, czy to się rozpuści. Woda jest naprawdę gorąca, ale efekt jest no chyba jednak marny. To chyba nie o to chodzi. Tu był też taki zielony nalot i widzę, że on no w sumie może i to schodzi. Ale nie chodzi o to, żeby mechanicznie to myć, tylko żeby to puściło, bo w te wszystkie dziury no nie jesteśmy w stanie mechanicznie dojść, no chyba że jakimś drutem. Ale tam są takie zakamarki, że nie zawsze tym drutem będziemy mogli tam się dostać. To nie jest ten środek. Czyli proszek do prania nie bierze tego zielonego nalotu. Widać, że ten nalot jednak on się rozpuszcza delikatnie, ale nie schodzi. To teraz idę je dmuchnąć, żeby je z tej wody wysuszyć i spróbuję drugiego środka. No i sobie wysuszyłem te gaźniki sprężarką, wydmuchałem wszystko i teraz już sobie popsikamy tą oto pianką do kuchenek. Popsikam sobie dyszę też, niech one już leżą sobie w tej piance. I tak, po kolei psikamy sobie wszystko z każdej strony. I co, już widzę tutaj, że tu już się pojawia ten zielony taki, piana się robi zielona, czyli już widzę, że ta piana naprawdę działa, że ten środek na pewno rozpuszcza to zielone coś. Jak skutecznie to będzie w tych otworach wszystkich, to się okaże, ale ja już widzę po prostu, że to działa, nie? No widzę, że ta piana naprawdę jest już prawie że czarna. Ta woda, ten płyn, bo tu już nie było wody, to jest naprawdę prawie że czarny, więc to myje. To na pewno działa, więc ja to zostawiam na chwilę, niech sobie poleży jeszcze. No i dobra, poleżało sobie to parę minut. No i weźmiemy to teraz sobie, wypukamy. No i słuchajcie, niezależnie od tego, czy to mi się uda go wyregulować, czy on będzie chodził, to jedno mogę powiedzieć na pewno, że ta pianka ten osad z gaźnika usuwa po prostu bez żadnego mechanicznego czyszczenia. Psikamy i to spływa. Zobaczcie, jak to się wszystko wymyło. To jest czyściutkie, w ogóle nie ma tego naklejonego, tego czegoś. Także no jest świetnie, naprawdę. Teraz sobie oczywiście jeszcze to przedmucham. Także no wydaje mi się, że warto o tym spróbować, bo jest efekt naprawdę zadowalający.
Tutaj było najwięcej tego. No widać, że tutaj nie ma. Tu jest po prostu wyczyszczone, super. Nic nie zostało. Teraz już pokażę, jak są wymyte, wypłukane. Naprawdę świetnie wyglądają. Od razu mówię, że to aluminium, ono nie jest takie całkiem błyszczące jak nowe, tylko jest takie ciemniejsze, ale jest wyczyszczone. Na pewno to nie usuwa rdzy. Ten środek nie usuwa też takiego zczarniałego ocynku, z elementów ocynkowanych, ale te z osady, ze środka gaźnika, osady z benzyny, z oleju, czy co tam było, nie wiem, długotrwałego postoju wewnątrz gaźnika, wydaje mi się, że usuwa bardzo dobrze. Co prawda nie ma takiej rurki, jak mają te specjalne preparaty do czyszczenia gaźników, żeby tam ciśnieniem wdmuchnąć, ale ja będę dmuchał powietrzem i będę widział, czy te wszystkie otwory są drożne. No, jesteśmy już w naszym świadku. No i tak, jak widzicie, gaźniczki są naprawdę fajnie wyczyszczone. Naprawdę powiem wam, już po wydmuchaniu widać, że są naprawdę czyste. I co jeszcze wam powiem? Takie mycie wodą to jest moim zdaniem dobre, bo tam wszędzie jest w środku woda. Dmuchając w kolejne kanały, to widzimy, czy one są drożne, bo wylatuje po prostu woda, rozpryskuje się mgiełka taka wodna. I ja u siebie tu widziałem, że ze wszystkich kanałów, jak dmuchałem, dyszę wolnych obrotów, dmucha, tu jest, wszędzie widać, że ta woda mi wylatywała, więc jestem pewny, że no być może jest tak, że nie ma swojego przekroju, ale jest na pewno, każdy z tych otworków jest na pewno drożny. I to jest niewątpliwa też zaleta takiego mycia w wodzie, gdzie ta woda tam zostaje w środku. No to teraz już sobie wszystko szybciutko poskładamy. No więc mamy już tym razem gaźniki porządnie wyczyszczone, więc wydaje mi się, że już nie powinno być problemów, przynajmniej w tym zakresie. Jeżeli coś będzie nie tak, to już raczej z czymś innym, być może ze szczelnością airboxa, kanałów dolotowych albo czegoś, bo tutaj naprawdę nie ma się czego przyczepić. To jest wszystko super wyczyszczone. Teraz już będę zakładał gaźniki właściwie. Jest dosyć zimno, te wszystkie krótce są twarde, dobrze sobie jest je po prostu zagrzać. Ja zagrzewam je opalarką, ale tutaj w zupełności suszarka nawet do włosów wystarczy, żeby ich temperaturę podnieść i one się wtedy robią miękkie i dużo łatwiej się zakłada gaźniki. Także taka rada. No to teraz już możemy odpalić. Jeszcze nie pozakładałem linek, bo na razie one nie są tak potrzebne. Ja sobie go teraz odpalę i zobaczę. No i podkręcimy trochę obroty i zrobimy sobie jeszcze prowizoryczną synchronizację. Pali na dotyk, chodzi w miarę równo.
Natomiast słychać, że jeszcze nie schodzi dobrze z obrotów i tutaj może to lewe powietrze gdzieś powodować, że on za słabo schodzi z obrotów. To już podsumowując tą robotę, czyszczenie gaźników, można powiedzieć, że jest prawie dobrze i już spokojnie tym się da jeździć, więc nie będę Was tu zanudzał dłużej. Także na dzisiaj to będzie tyle. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych filmach.